Wiesz co, synku? Mój tata, czyli twój dziadek, za złe oceny dawał mi klapsy, ale ja nie będę stosowała takich metod. Powiem ci to, co mój tata powiedział mi o kilka lat za późno. Ty jesteś po prostu głupi. Nie, synku, to, że twoja idolka z internetu mówi pała, wcale nie oznacza, że osiągniesz sukces dzięki tej ocenie. Jej nie o to chodzi. Wiesz co, mówi się, że niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale jak tak patrzę na twoje oceny, to ciebie chyba do sąsiedniego sadu wyrwało. Synek, bo ja tego do końca nie rozumiem. Pani powiedziała, że ty przyniosłeś do szkoły mąkę i że dzieliłeś się kartą płatniczą na desce w ubikacji? W sensie, ja nie wiem, czy się uczysz w tajemnicy gotować, czy coś? Synku, ja rozumiem, że zabawa w podstawianie nogi mogła być dla ciebie śmieszna, ale gwarantuję ci, że twój niewidomy kolega, no mógł nie docenić tego żartu. Ja rozumiem przepisywać od kolegi, sama nie byłam święta, ale jak kolega ma skośne oczy i pisze jakimiś dziwnymi znaczkami, których sam nie rozumiesz, to może warto najpierw się jednak zastanowić, zanim się zacznie przepisywać, prawda? No zobaczymy, no może się zmieścisz do tego okna życia. No ile razy cię prosiłam, nie używaj tego słowa, to jest po prostu niemiłe mówić do kogoś, że jest cieciem. Zwłaszcza do dyrektora. Synek, ty mi powiedz, o co chodzi z tym całym śpiewaniem w lesie i z tymi pryncypałkami? I w ogóle czyje to były urodziny, że wszyscy byli tacy wściekli? Powiem ci tak, synek, jak wracałem, to tak mnie ręka świerzbiła, żeby ci przywalić. Ale potem sobie pomyślałem, z takimi ocenami to życie ci będzie tak w dół codziennie, że aż miło mi będzie popatrzeć na emeryturze. Córcia, ja naprawdę nie jestem na ciebie zła, ale zapamiętaj jedno, że jeżeli nauczycielka ma ponad 80 lat i ma wytatuowane cyferki na przedramieniu, to nie żartujemy sobie z tego, że jest to kod kreskowy, dobrze? Córcia, błagam cię. Tak, dzień dobry. Wie pani co, ja 16 lat temu adoptowałam u państwa syna i chciałabym się dowiedzieć, jaka jest polityka zwrotu towaru. 90% nieobecności i 7 zagrożeń? Wiesz co, synku, ja nawet nie jestem wściekła, ja to jestem pod wrażeniem. Jak ty byłeś w stanie ukrywać to przez cały rok? Ty będziesz kiedyś politykiem, wiesz? Synek, ile ja się wstydu znowu najadłam. Ile razy ja ci mówiłam, że mówienie na Krzysia marchewka czy jakieś inne warzywo nie jest zabawne. Tym bardziej, kiedy jest rudy i jeździ na wózku. Córcia, wiesz co zrobiłam, jak zobaczyłam twoje oceny w dzienniczku? Poszłam do sklepu i kupiłam nam wódeczkę. No bo usiądziemy sobie teraz razem i wypijemy, no bo wiesz takie. Myślę, że w życiu nic innego nie będziesz miała do roboty. Córcia, następnym razem, jak zapytają o to, jaki mam zawód, to doprecyzuj proszę, że tata jest specjalistą od drutów zbrojeniowych, bo wiesz, powiedzieć, że tata ciągnie druty jest troszeczkę ciężko wytłumaczyć na zebraniu. Pani wychowawczyni powiedziała, że wypisywałeś jakieś dziwne rzeczy na ścianie w ubikacji, ale ani ona, ani ja nie mogłyśmy tego rozszyfrować. Także teraz słucham. Co to znaczy JP2GDM? To jakieś narkotyki? A poza tym, dlaczego wszędzie w zeszycie masz napisane XD? Co to w ogóle za szyfry jakieś? Córcia, tata właśnie dzwonił, że wraca z zebrania. I wiesz co to jest taka niebieska karta? Nie? No trudno. Właśnie dzisiaj nam taką założą. Nie, córcia, nie płaczę, tylko patrzę. Z chemii szóstka, z fizyki szóstka, ze wszystkiego innego szóstka, tylko z religii dwuja. No Bożeż ty mój, no, gdzie ja popełniłem błąd? Jak ona przez życie przejdzie, Boże! Powiem tak, synek. Jeśli wciąż marzysz o zostaniu astronautą, to czas zweryfikować swoje marzenia, bo żadną rakietą to ty raczej nie polecisz. Ani jej nie zbudujesz, ani nawet nie narysujesz. Nawet nie wiem, czy potrafisz napisać to słowo bez żadnego błędu. Córcia, widziałam się z tym twoim nauczycielem z historii i tak w sumie nie dziwię ci się, też bym go bajerowała. No ale to już i tak wszystko jedno, musimy cię przenieść do innej podstawówki. Swoją drogą, ciekawe czy będzie uczył historii w więzieniu? Synku, no chodź tu. No niech cię wyściskam, dwuja. Dostałeś dwóje z matematyki. A wiesz co to oznacza? Że zdałeś do ostatniej klasy, czyli przed tobą jeszcze matura i już bez wyrzutów sumienia będę mogła cię wyrzucić z domu. Nareszcie. 3 zagrożenia? Z reszty dwóje? 30 lat temu, to zamiast iść teraz na siłownię, to zładowałabym cały ten stres tutaj, w domu, na tobie! No to sztos. A zrób pół kroku w swoje lewo. Okay.
Nie. Dobra. 90% nieobecności. 7? Kazałam 10!